Witam serdecznie Państwa. Znajdujemy się w Zamku Królewskim w Warszawie. Aktualnie w przestrzeni wystawy czasowej pod tytułem Z Norymbergi do Mediolanu szlakiem najlepszego uzbrojenia nowożytnej Europy. Mam przyjemność być kuratorem tej wystawy. Kłaniam się Państwu. Tomasz Mleczek, kustosz kolekcji militariów Zamku Królewskiego w Warszawie. Tematem dzisiejszego wykładu będzie zagadnienie poświęcone wytwórstwu uzbrojenia ochronnego na terenie Korony i zachodniej Europy w pierwszej połowie XVI wieku. Na naszej wystawie znajduje się kilka eksponatów związanych z uzbrojeniem ochronnym i to ono bardzo często determinowało sposób prowadzenia wojen w czasach końca średniowiecza oraz w epoce nowożytnej. Szanowni Państwo, główne centra produkcyjne i związane z wytwórstwem uzbrojenia ochronnego niestety nie znajdowały się w Koronie. Znajdowały się na terenie Niemiec, na terenie dzisiejszej Austrii, a także na terenie słonecznej Italii. Korona, mimo iż pod berłem silnej dynastii Jagiellonów starała się dorównać militarnie potęgom Zachodu, a nawet momentami je przewyższała, ale nie była mocną bazą produkcyjną, jeżeli chodzi o uzbrojenie. Stąd zjawisko recepcji do Korony, jeżeli chodzi o uzbrojenie ochronne z Niemiec, Włoch i innych krajów europejskich, było elementem bardzo wyraźnym i do tej pory, jeżeli chodzi o zbiory i eksponaty, które możemy Państwu prezentować, mamy do czynienia z eksponatami włoskimi, niemieckimi, angielskimi, francuskimi, natomiast bardzo mało z okresu pierwszej połowy XVI wieku jest zbroi, które możemy powiedzieć, że powstały w polskich warsztatach płatnerskich. Głównym ośrodkiem europejskim stał się oczywiście Innsbruck, stała się Norymberga, stał się Mediolan. To miejsca, które doświadczyły bardzo mocnego wydarzenia militarnego, jakim była epoka wojen włoskich. Od 1494 roku do prawie końca lat 60. wieku XVI Półwyspem Apenińskim wstrząsnęła wojna nazywana dzisiaj przez historyków jako wojny włoskie. Na przestrzeni Półwyspu Apenińskiego spotkały się ze sobą armie niemieckie, włoskie, szwajcarskie, hiszpańskie, francuskie i skonfrontowały ze sobą swój sposób walki, pokazały swoje uzbrojenie, wyłoniły oczywiście z tego konfliktu niekwestionowanych zwycięzców i pokonanych. Ale znowu to uzbrojenie było pewnego rodzaju elementem, które musiało zdeterminować sposób walki, sposób używania jednostek na polu bitwy, sposób taktyki, który narodził się w XVI wieku, a zmienił się on znacznie w stosunku do czasów średniowiecza. Goszcząc ze swoimi wojskami na terenie Italii, Maksymilian zauważył bardzo dobrą organizację warsztatów płatnerskich. Cesarz Maksymilian postanowił zreformować warsztaty niemieckie na wzór włoski. W 1504 roku podjął inicjatywę, aby warsztaty płatnerskie w Innsbrucku zostały przygotowane na modłę włoską. Proszę przyjrzeć się kolejnemu slajdowi, na którym widzimy cesarza, a właściwie jeszcze arcyksięcia Maksymiliana Habsburga, który właśnie gości w warsztacie płatnerskim. Jeżeli przyjrzymy się detalom, mamy tutaj jeszcze uzbrojenie w formie nieco gotyckiej, hełmy typu salada, napierśniki, niektóre już w stylu maksymiliańskim, niektóre jeszcze w stylu mocno średniowiecznym. No, początek wieku XVI to moment, kiedy końcówka tej kultury rycerskiej, jeżeli chodzi o styl ubierania, będzie przenikała się z początkiem nowego stylu w płatnerstwie, właśnie stylu maksymiliańskiego. O ile styl gotycki, bardzo piękny, przypominający wzniosłą katedrę, wąski, szczupły, podkreślający wszystkie męskie linie zbroją, o tyle styl maksymiliański, wywodzący się od samego cesarza, już bardziej anatomiczny, zdecydowanie zbroja potężniejsza, chroniąca większe partie ludzkiego ciała. Żeby wykonać taką zbroję, potrzebowaliśmy szeregu specjalistów. Potrzebny był przede wszystkim płatnerz, czyli rzemieślnik, który zajmował się wykonywaniem zbroi, wykuwał ją z blach, które
wcześniej przygotowywano, kształtował ją na wzór ludzkiego ciała, ale bardzo często zbroje, oprócz tego, że miały służyć do walki, służyły także do elementów związanych z ceremoniami, służyły także do parad, służyły nie tylko i wyłącznie celom bojowym. Stąd ich formy były najróżniejsze, niektóre wyglądały wręcz jak szaty zgodne z modą w danej epoce i płatnerze, ci najlepsi mistrzowie płatnerstwa, byli w stanie spokojnie wykuć taką zbroję, tak aby przypominała swoim krojem szatę. Na początku chciałbym Państwu pokazać bardzo prosty hełm, który niczym tutaj nie przypomina uzbrojenia cesarskiego, hełm typu Salada, wykonany na terenie południowych Niemiec około 1500 roku. Jest to hełm typowo żołnierski, dla żołnierza pieszego, który musiał wyekwipować się do walki. Prawdopodobnie hełm dla kusznika, który w osłonie pawęży z kuszą służył jako żołnierz zaciężny. I tutaj dochodzimy do zagadnienia, które bardzo mocno pokaże nam, dlaczego rozwój rzemiosła związanego z produkcją broni był tak nagły. W zasadzie od drugiej połowy XV wieku, co również widoczne jest w koronie, mamy do czynienia z wzrostem zapotrzebowania na wojska zaciężne, wojska zawodowe, które walczą za pieniądze i służą w określonym czasowym kontrakcie. Wcześniej król oczywiście zwoływał pospolite ruszenie, mógł mieć własnych dowódców, którzy posiadali oddziały w formie najemnej, ale w koronie z reguły było to pospolite ruszenie oraz chorągwie nadworne. Natomiast Kazimierz Jagiellończyk w wojnie 13-letniej z zakonem doszedł do wniosku, że system walki samym rycerstwem jest przestarzały, że rycerstwo z pospolitego ruszenia nie jest skuteczne w walce. Osiadłe w swoich majątkach bardziej dba o swoją ziemię, niż zainteresowane jest walką, to też jego poziom wyszkolenia znacznie spadł od czasów grunwaldzkich. Dlatego postanowił posłużyć się w tej wojnie armią zawodową. Wojsko zaciężne było własnością króla. Król wystawiał swojemu oficerowi list przypowiedni, w którym określona była ilość żołnierzy, ich ekwipunek oraz długość kontraktu i oczywiście sumy, za które konkretnie żołnierze służyli. I ten system wprowadził konieczność, aby żołnierz zawodowy wyposażył się sam na pole bitwy. Im lepiej był wyposażony, im lepsze było jego uzbrojenie, tym oczywiście był bardziej skuteczny. Rycerz, który walczył konno, który służył w jeździe, ciężkiej jeździe kopijni, czyli oczywiście za swoje usługi brał większe kwoty niż piechur, natomiast obaj musieli być dobrze uzbrojeni, żeby przejść przez tak zwany popis. Żołnierze, którzy zgadzali się na służbę zaciężną, po prostu przed odbyciem służby w obozie wojskowym byli sprawdzani i spisywani z tego, co mają na sobie, jakim uzbrojeniem dysponują. Ci, którzy nie spełniali warunków, po prostu nie byli przyjmowani do armii zaciężnej i nie mogli zarabiać na rzemiośle wojennym. W wojnach włoskich również olbrzymie armie, które przemierzały Półwysep Apenińskich, potrzebowały po prostu uzbrojenia ochronnego i zaczepnego. Stąd i proste uzbrojenie wojskowe, i bardziej luksusowe uzbrojenie dowódców, i niesamowicie piękne uzbrojenie władców, którzy również niejednokrotnie nadstawiali karku w bitwach. Cesarz Maksymilian pod swoją egidą zgromadził bardzo wielu doskonałych mistrzów płatnerstwa. W zasadzie można wymienić kilkunastu z nich, którzy w różnych miastach niemieckich stworzyli swoje warsztaty i do tej pory ich zbroje zdobią zbiory muzealne na całym świecie. Jednym z najlepszych płatnerzy w służbie cesarza Maksymiliana był Kolman Helmschmidt. Rodzina Helmschmidów, bo możemy powiedzieć o całej płatnerskiej dynastii, praktycznie do połowy wieku XVI produkowała i wytwarzała zbroje na potrzeby dworu cesarskiego. Na slajdzie mamy przedstawionego Kolmana Helmschmidta na portrecie ślubnym wraz z małżonką Agnieszką Brau. Kolman wykonywał jeszcze zbroję w stylu gotyckim, ponieważ część uzbrojenia, którą wykonywał dla arcyksięcia Maksymiliana, jeszcze została wykonana w wieku XV. Natomiast już w wieku XVI te zbroje, które będzie wykonywał na dwór cesarski, będą się znacznie różniły. Każdy z płatnerzy miał swój znak firmowy.
miał puncę, którą odbijał na zbroi po to, aby można było identyfikować jego wyroby. Z reguły był to znak zastrzeżony, który oczywiście bardzo często niektórzy chętnie chcieli podrobić, aby ich zbroje gorzej wykonane były uznawane za wyroby mistrzów płatnerskich. Coleman i cała rodzina Helmschmidtów posiadała puncę w postaci hełmu turniejowego, który był w formie żabiego pyska, nad hełmem krzyż. Obok tego znaku płatnerskiego znajdowała się punca augsburska w postaci szyszki śmielowej, ponieważ rodzina Helmschmidtów tworzyła w Augsburgu, tam znajdowały się ich warsztaty, stąd iż przynależeli do cechu płatnerskiego, żeby otrzymać po prostu homologację miejską swoich wyrobów. Musiały być one na odpowiednim poziomie i każdy wyrób, który opuszczał płatnerski zakład, musiał otrzymać również puncę miejską, czyli mistrzowie płatnerscy musieli wypowiedzieć się na temat przedmiotu, aby taką homologację otrzymał. Jednym z najpiękniejszych wyrobów, które opuściły warsztaty Colemana Helmschmidta, jest zbroja Maksymiliana I Habsburga, wykonana około 1485 roku. Zdobi ona aktualnie zbiory Kunsthistorisches Museum. Jest zbroją w stylu gotyckim. Proszę zwrócić uwagę na piękne właśnie linie, zbroja smukła, zbroja podkreślająca męską sylwetkę, ale sylwetkę idealną dla czasów gotyku. Już za chwilę okaże się, że sylwetka szczupłego mężczyzny przestanie funkcjonować jako kanon urody. Pojawią się sylwetki znacznie mocniejsze, sylwetki dużo bardziej atletyczne, co również będą podkreślały zbroje. Gotyckie zbroje miały dużo elementów, które wydłużały sylwetkę. Bardzo długie czuby butów, tak zwane paulanies, ponieważ to właśnie w Krakowie moda na skórzane buty z długimi czubami zawędrowała do całej Europy w średniowieczu, stąd właśnie w zbrojach gotyckich przedłużano trzewiki płytowe takim elementem, który podkreślał modę tekstylną również. Zbroja księcia Maksymiliana jest tutaj zdobiona również mosiądzem, posiada zdobione rękawice, zdobione elementy naramienników, napierśnika, hełmu, naręczaków, nałokcic, bigwantów, nakolannic, więc jak gdyby motyw drobnej koronki mosiężnej na rantach pojawia się w każdym elemencie zbroi. W XVI wieku, tak jak Państwu powiedziałem, te zbroje będą coraz bardziej anatomiczne, będą przypominały troszkę bardziej kształt ludzkiej sylwetki. Proszę zwrócić uwagę na zbroję Wolfganga von Polheima, wykonana około 1510 roku, raptem 30 lat po zbroi poprzedniej. Ta zbroja została wykonana w Innsbrucku, również zdobi zbiory Kunsthistorisches Museum, zupełnie inny rodzaj uzbrojenia. Mamy zbroję, która już przypomina kształtem ciało ludzkie. Hełm typu przyłbica, anatomiczny, napierśnik bardziej uwypuklony na klatce piersiowej, zwężający się w stronę bioder, również osłony nóg, w szczególności tutaj osłona stopy, która z tej długiej, bardzo smukłej zamieniła się w tak zwaną niedźwiedzią łapę, czyli bardzo wygodny but do chodzenia, szeroki, przypominający lekko anatomicznie kształtem stopę ludzką. Ze względu na rozmiar nazwano go również niedźwiedzią łapą. Żeby wykonać taką zbroję, płatnerz musiał naprawdę solidnie postarać się i zaangażować całą pracownię do pracy. To nie było tak, że jeden fachowiec wykonywał wszystko. Gdybyśmy przyjrzeli się strukturze warsztatowej, bardzo często mieliśmy rzemieślników, którzy zajmowali się wykonywaniem hełmów. Tych nazywaliśmy hełmiarzami i tak naprawdę samo nazwisko Helmschmidt po niemiecku oznaczy kogoś, kto produkuje hełmy, więc we wcześniejszym wieku XV, w wcześniejszych latach tego stulecia prawdopodobnie przylgnęło to nazwisko do członków tej rodziny ze względu na to, że wykonywała ona hełmy. W różnych cechach, w różnych miastach bardzo często hełmiarze funkcjonowali osobno od płatnerzy.
nie zawsze znajdowali się w tym samym cechu i nie zawsze robili dokładnie te same elementy. Hełmiarz skupiał się na hełmie, natomiast płatnerz wykonywał resztę zbroi. Również pojawili się też kiliśnicy, którzy wykonywali napierśnik i naplecznik, natomiast w renomowanych warsztatach płatnerskich, szczególnie już w XVI wieku, kiedy technologia pozwoliła, aby w jednym miejscu wykonywać całość uzbrojenia, starano się wypuszczać jednorodne komplety, które produkował jeden warsztat. Wszystkie one miały punce jednego warsztatu. W XV wieku, tak jak Państwu pokazałem, święcił w drugiej połowie tego stulecia święcił triumf, szczególnie w niemieckiej kulturze, styl gotycki. Natomiast w XVI wieku styl maksymiliański. Zbroje zaczynają być żłobkowane wzdłużnie na wszystkich elementach uzbrojenia. Przylgnęła ta nazwa do zbroi styl maksymiliański, ponieważ jedne z pierwszych zbroi, które pojawiły się, były to zbroje Maksymiliana I i oczywiście jego najbliższego otoczenia. Zbroje bardzo modne, zbroje bardzo drogie, które właśnie poprzez swoją dekorację mogły zaistnieć na polu walki nie tylko jako bardzo piękny przedmiot, ale jako przedmiot użytkowy. Żłobkowania, które pojawiły się na elementach uzbrojenia ochronnego, spowodowały to, że zbroje stały się bardziej mocne, bardziej wytrzymałe. Ranty rozkładały siłę uderzenia zarówno broni białej, jak i broni palnej. Jak Państwo widzicie, cały czas mamy tutaj pełną zbroję płytową, mamy pełną zbroję rycerską, ponieważ tak naprawdę w XVI wieku rozwój broni palnej dopiero zahamuje użycie rycerstwa na polu walki. Jeszcze nie w pierwszej ćwierci, ponieważ cały czas będzie wykorzystywana jazda ciężka, jazda rycerska, ale powoli będzie ustępować ona zaciężnej piechocie, która ustawiona w głębokie czworoboki, która osłonięta stalą od czubka głowy tylko i wyłącznie do kolan, będzie sobie już radziła z tą jazdą rycerską za pomocą broni palnej, 5-metrowych pik, broni drzewcowej, wielkich mieczy. Ta piechota będzie znacznie bardziej skuteczna, wspomagana właśnie dodatkowo artylerią, tudzież oddziałami strzelców. Po prostu zatrzyma ona na polu walki rycerstwo, które powoli będzie odchodzić do lamusa jako jednostka wojskowa, która święciła swoje triumfy jeszcze 30-40 lat wcześniej, ale powoli ze względu na zmianę uzbrojenia i taktyki będzie musiała ustąpić nowocześniejszemu uzbrojeniu i nowocześniejszemu żołnierzowi, który to uzbrojenie na polu walki będzie nosił. Ale cały czas jesteśmy jeszcze przy zbrojach płytowych właśnie w formie rycerskiej, w szczególności na dwory cesarskie, kiedy te zbroje były potrzebne do parad, kiedy zbroje ludzi bogatych różniły się znacznie swoim wykonaniem, swoim przepychem od zbroi zwykłego żołnierza, cały czas ta kultura rycerska do połowy wieku XVI będzie funkcjonowała zarówno na polu bitwy, ale także i na turnieju rycerskim. No i oczywiście we wszystkich uroczystościach, na których zakładano zbroję, bo ta moda, która przyszła do Europy z Burgundii, aby na podpisywanie traktatów, zawieranie umów międzynarodowych między władcami, zakładać zbroje. Stąd te zbroje paradne musiały wyglądać wspaniale i płatnerze musieli naprawdę bardzo mocno się postarać, aby te zbroje wykonać. Proszę zwrócić uwagę na chłopięcą zbroję Karola V, wykonaną przez Konrada Zeusenhofera, który był kolejnym mistrzem płatnerskim działającym w Innsbrucku. Zbroja zdobiona w niesamowity sposób, przypominająca strój z początków XVI wieku, strój cywilny, po prostu można powiedzieć szata wykuta ze stali. Zdobienia, kanelunki, elementy użyte z mosiądzu i złota dekorują całą powierzchnię zbroi. Żeby wykonać taką pracę, naprawdę płatnerz potrzebował kolejnych fachowców, ponieważ po odkuciu blach zbroi, nadaniu kształtu, trzeba było tą zbroję znitować, zmontować z elementów, a następnie wyszlifować jej powierzchnię. Stąd pojawił się też zawód szlifierza. Szlifierze funkcjonują zarówno jako osobny zawód, ale bardzo często są oni zatrudniani w warsztatach płatnerskich jako osoba, która w zasadzie w pewnym sensie wykańcza zbroję.
Odkute blachy noszą ślady uderzeń młotka płatnerskiego, noszą ślady narzędzi. Dopiero ta powierzchnia gładka, prawie że lustrzana, którą będzie można zdobić trawieniami, złoceniem, emalią, zostanie przygotowana przez szlifierza, który po łacinie bardzo często w źródłach występował jako politor, od tego, który po prostu polerował powierzchnię zbroi. Tak jak Państwu mówiłem, w cesarstwie na dworze Maksymiliana, na dworze Habsburgów można było wybierać wśród płatnerzy. Norymberga, Landshut, Innsbruck, Brunswick, Wiener Neustadt to miejsca, w których można powiedzieć nie tyle o warsztatach płatnerskich, ale o zagłębiach, które produkowały uzbrojenie ochronne. Znacznie słabiej wyglądało to w Koronie ze względu na to, że po prostu nie było odpowiedniej ilości płatnerzy. Z reguły przyjeżdżali oni z zagranicy. Na dwór Jagiellonów przyjeżdżali zarówno Włosi, przyjeżdżali także Niemcy, ale źródła wymieniają raptem w okresie, o którym dzisiaj mówimy, kilku płatnerzy i kilku ludzi związanych z produkcją zbrojeniową na potrzeby królewskie. Oczywiście w cechu krakowskim funkcjonowali płatnerze, ale biorąc pod uwagę pierwszą połowę XVI wieku, było ich na tyle niewielu, że stanowili oni jeden z zawodów, który tworzył cech związany z metalem, bo było ich zbyt mało, aby stanowić osobną grupę, osobny cech rzemieślniczy, który mógł po prostu mieć własne prawo, własne księgi. Niestety źródła tutaj mówią raptem o kilku rzemieślnikach, którzy zajmują się produkcją na wzór Jagiellonów, o których oczywiście dzisiaj jeszcze sobie opowiemy. Proszę zwrócić uwagę na kolejny element uzbrojenia, kolejny komplet, który również przypomina szatę, ale szatę taką wręcz maszkarona, bo hełm z dziobem, hełm ze skrzydłami, to zbroja Albrechta Hohenzollerna, wykonana prawdopodobnie w Brunswicku w 1526 roku z okazji ślubu z Dorotą Duńską, również ze zbiorów Kunsthistorisches Museum. Zbroja ta, proszę zobaczyć, w całości nazywana zbroją białą, ponieważ kolor naturalny stali jest kolejnym arcydziełem płatnerskim. Jej elementy świadczą o bardzo wysokim kunszcie rzemieślnika, który ją wykonywał. No oczywiście została wykonana na polecenie byłego mistrza zakonu krzyżackiego, który po 1525 roku zeświadczył zakon po ostatniej wojnie i przestał być mistrzem zakonnym, został księciem, został osobą świecką, no i tego typu uzbrojenie godne księcia oczywiście musiało być zamówione w jednym z najlepszych warsztatów płatnerskich. Chciałbym teraz Państwu pokazać dla porównania zbroję znacznie prostszą, również z Kunsthistorisches Museum, zbroję w stylu maksymiliańskim. Proszę zwrócić uwagę właśnie na te żłobkowania, które biegną wzdłuż napierśnika, wzdłuż elementów osłony nóg, czyli bigwantów. Zbroja przypisywana Hermanowi ze Szwabii, wykonana w Norymberdze. Norymberga była również, tak jak wspominałem Państwu, ośrodkiem, w którym wykonywali zbroje najlepsi płatnerze, między innymi Kunzlochner, który wykonał zbroję dla naszego króla Zygmunta Augusta. Obecnie zbroja znajduje się w Sztokholmie. Będziecie Państwo mogli podczas dzisiejszej prezentacji zobaczyć na slajdach. I zbroję dla Mikołaja Czarnego Radziwiłła, która do tej pory jest uznawana za jedną z najpiękniejszych zbroi renesansu i również znajduje się w Kunsthistorisches Museum, gdyż została przekazana przez jego syna do Panteonu Chwały w pałacu Ambra, a następnie trafiła do zbiorów Kunsthistorisches Museum. Zbroja ta, którą teraz widzimy, to typowo zbroja użytkowa, zbroja polowa, która miała służyć do walki. Mimo zdobień w postaci żłobków, które miały być praktyczne, nie posiada ona żadnych złoceń, żadnych trawień, żadnego dekoru. Jest to zbroja typowo polowa dla rycerza, który usiądzie na ciężkim, kopijniczym koniu, będzie walczył z jego grzbietu za pomocą kopii, za pomocą miecza, jeszcze jako klasyczna, ciężka jazda rycerska. Zresztą zbroja datowana na 1505 rok, więc moment, kiedy zarówno i w Koronie, i poza granicami to rycerstwo w ten sposób jeszcze się ubiera. Kolejna zbroja,
również w stylu maksymiliańskim, znacznie bardziej bogata, z hełmem przedstawiającym ludzką twarz. Hełmy te były modne w latach 1520-1530. Przedstawiały one twarze wąsate, z krzywymi nosami, były troszkę upiorne, miały trochę rozśmieszyć, trochę rozbawić, trochę przestraszyć, ale przede wszystkim miały zademonstrować możliwości finansowe swojego właściciela. Taka zbroja to, można powiedzieć, jak dzisiaj świetny samochód, którym kierowca udaje się na miasto po to, żeby zademonstrować możliwości finansowe, samochód o warczącym silniku. Tak samo zbroja, kunszt wykonania, detale, właśnie rzeczy luksusowe, które pokazywały, że właściciela stać na wydanie dużych kwot na uzbrojenie, powodowały, że był on zarówno łakomym kąskiem na polu bitwy, jak i osobą, z którą liczono się bardzo, ze względu na to, że taki rycerz występuje z bogatym pocztem. Na pewno sztuka wojny nie jest mu obca. Zbroja maksymiliańska z lat 20. i 30. to, tak można powiedzieć, najwyższy moment rozwoju tych zbroi, mimo że już Maksymilian nie żyje. Cesarz Maksymilian umiera w 1519 roku. Ten styl przetrwał jeszcze chwilę, natomiast za życia cesarza te zbroje były troszkę mniej rozbudowane, natomiast w latach 20. zyskują one asymetryczne formy, zyskują bardzo mocno rozbudowane nałokietnice, rozbudowane naramienniki. Niektóre z nich można użyć do turnieju, niektóre z nich służą tylko i wyłącznie do walki w polu. I żeby przedstawić Państwu taki bardzo charakterystyczny element jeszcze stylu maksymiliańskiego, ale już ucieczkę od niego, to hełm z lisim pyskiem cesarza Ferdynanda I Habsburga, jeden z najpiękniejszych hełmów epoki renesansu ze zbrojowni Habsburgów, złocony, faktycznie zasłona hełmu w kształcie lisiego pyska, hełm wykonany przez Hansa Zeusenhofera w Innsbrucku, jednego z cesarskich płatnerzy, hełm, który faktycznie miał przypominać pysk zwierzęcia. Hełmy przypominały ptasie dzioby, hełmy były dekorowane ludzkimi twarzami, ale także właśnie pyskami zwierząt. Można powiedzieć, że mamy tu do czynienia z płatnerskim arcydziełem i tylko i wyłącznie rodzina cesarska, rodziny władców mogły pozwolić sobie na zakup takiej zbroi, gdyż płatnerze na potrzeby zwykłego rycerstwa nie wykonywali takiego uzbrojenia. Prawdopodobnie ci płatnerze, którzy stawali się zarządcami warsztatów cesarskich. Pierwszym z nich był Konrad Zeusenhofer, potem jego brat Hans, który jest autorem tego hełmu, następnie jego syn Jork, po nim Jakub Topf. To byli płatnerze, których wykonywali tylko i wyłącznie na potrzeby cesarskie. I kolejne arcydzieło płatnerskie z Kunsthistorisches to zbroja Wilhelma von Roggendorfa. Jedna z najsłynniejszych zbroi w dzisiejszych czasach, jeżeli chodzi o eksponaty związane ze zbrojami kostiumowymi. Zbroja idealnie naśladuje szaty XVI-wieczne, zdobienie jej naśladuje zdobienia materiału, praktycznie z daleka. Gdybyśmy nie wiedzieli, że jest to przedmiot wykuty ze stali, można by pomyśleć, że mamy materię upiętą i uszytą na odpowiednim manekinie, a jest to zbroja kostiumowa. Takie zbroje oczywiście można było ich użyć w turnieju, mogły służyć do pewnego rodzaju igrzysk rycerskich, ale nie służyły nigdy do walki w polu. Były zbyt drogie, zbyt niewygodne i zbyt trudne w utrzymaniu. Taka zbroja oczywiście, mimo że piękna, jeżeli zostałaby zaniedbana, zmokłaby, pokryłaby się rdzą, następnie trzeba byłoby tą zbroję czyścić, roznitowywać, rozbierać jej elementy, gdzie płatnerz miałby naprawdę bardzo dużo roboty, a być może nawet by trzeba było elementy wymieniać ze względu na zniszczenia, które mogły być spowodowane użytkowaniem bojowym. I oprócz tych pięknych zbroi, które faktycznie znajdowały się w posiadaniu cesarskim, znajdowały się w posiadaniu dowódców cesarskich, mamy zbroje, które mimo iż należały do osób bardzo zamożnych, znajdowały się w rękach osób, które także zajmowały się walką. I tutaj zbroja księcia brunszwickiego Henryka II, wykonana około 1545 roku, również ze zbiorów Kunsthistorisches, jest typowo użytkowa. Zbroja szmelcowana na czarno. Jak płatnerz wykonywał taki zabieg? Po odkuciu blach
ukształtowaniu ich i częściowym wyszlifowaniu hartowano i zanurzano zbroję w gorącym oleju, kiedy blachy były jeszcze ciepłe. Wtedy nabierała ona ciemnego koloru i stawała się zbroją bardzo użytkową polowo, ponieważ szmelc, czyli pokrycie ciemnym olejem takiej zbroi, broniło ją przed rdzą. Oczywiście też pozwalało zdobić złotem, pozwalało zdobić srebrem. Kolor zbroi, mimo iż bardzo użytkowy, nadawał jej też pewnego eleganckiego wyglądu, który mógł być łączony z różnymi technikami zdobniczymi. No i jedna z najpiękniejszych zbroi, o których Państwu wspominałem, zbroja księcia Mikołaja Radziwiłła Czarnego, wykonana przez Kunza Lochnera w Norymberdze około 1555 roku. W Kunsthistorisches Museum znajduje się ta zbroja, ale nie tylko, ponieważ mamy do czynienia z garniturem zbroi. Garnitur zbroi to, można powiedzieć, najwspanialszy wynalazek płatnerski. Tak jak Państwu powiedziałem, XVI wiek to jeszcze moment, kiedy kultura rycerska nie zgasła do końca. Rycerze walczą w turniejach, walczą na polach bitew, chodzą w zbrojach podczas ceremonii dworskich. Stąd potrzebny był komplet uzbrojenia, który mógł służyć do wszystkich tych dyscyplin, do wszystkich tych okazji. Oczywiście zbroje turniejowe nie nadawały się do walki w polu. Zbroje polowe nie nadawały się do walki w turnieju. Stąd trzeba było wymyśleć sposób, jak taki komplet stworzyć. I powstał tak zwany garnitur zbroi, czyli do jednej zbroi dodawano części wymienne. W zależności od dyscypliny turniejowej dokładano wzmocnienia naramienników, wzmocnienia napierśnika, wzmocnienia hełmu. W zależności od sytuacji, czy zbroja miała służyć do walki pieszej, dodawano specjalną spódnicę do walki pieszej. Jeżeli miała służyć do bitwy w polu, kiedy rycerz walczył konno, odkładano wszystkie elementy wzmacniające tak, żeby był jak najbardziej mobilny i jak najbardziej mógł służyć w prawdziwej walce, a nie w zawodach sportowych. Dodatkowo, jeżeli miał z tego konia zejść i walczyć pieszo, znowu redukowano części uzbrojenia, stąd o ile zbroja klasyczna polowa miałaby hełm, obojczyk, naramienniki, naręczaki, napierśnik z naplecznikiem, rękawice oraz osłony nóg, tak tych części garniturowych można było mnożyć do kilkudziesięciu. Najbardziej skomplikowane garnitury cesarskie zbrojowni Habsburgów miały nawet po 70 części w jednym garniturze uzbrojenia, tak żeby mogły być używane do najróżniejszych dyscyplin turniejowych, służyć w boju i służyć także na paradzie. I druga zbroja związana z polską kulturą, ale znowu nie wykonana w polskich warsztatach płatnerskich, to zbroja Zygmunta Augusta, również wykonana przez Kunza Lochnera w Norymberdze około 1550 roku. Znajduje się w Livurstkammern w Sztokholmie. Był to podarunek Anny Jagiellonki na dwór szwedzki. Niestety, żadna z tych zbroi nie została wykonana w polskim warsztacie płatnerskim. I kolejna zbroja związana z polskim dworem, z dworem Jagiellonów, to zbroja młodzieńcza Zygmunta Augusta, wykonana przez Jorga Zeusenhofera w 1533 roku z okazji zaręczyn Zygmunta z księżniczką austriacką Elżbietą Habsburżanką. Zbroja, która pasowała na chłopca, ona ma około 156 cm wysokości, razem z grzebieniem hełmu. Proszę zwrócić uwagę na przepiękne zdobienia. Mamy na stali elementy trawienia, elementy kanelowania, można powiedzieć wręcz snycerki w metalu. Tak były wykonywane najpiękniejsze zbroje. Stąd obok płatnerza, obok tego specjalisty, który zajmował się polerowaniem zbroi, czyli szlifierza, funkcjonowali też zdobnicy. Jedni zajmowali się złoceniem, inni zajmowali się rytowaniem, jeszcze inni po prostu wręcz nazywani po łacinie sculptor ferri, czyli ci, którzy rzeźbili w żelazie, związani byli z dekorowaniem zbroi i również albo pracowali oni osobno, albo w dużych warsztatach płatnerskich byli zatrudniani po to, żeby warsztat mógł tą zbroję oddać w całości i przybić swoją puncę, a nie każdy rzemieślnik próbował dokonać swojej pracy na własną rękę. Tak jak Państwu powiedziałem, istnieje również uzbrojenie turniejowe, które nie przypomina uzbrojenia bojowego, było ono strojem sportowym, również
Wychodziło ono z warsztatów płatnerskich. Jest to zbroja dość prosta, z hełmem typu żabi pysk, wykonana dla cesarza Maksymiliana w Norymberdze przez Konrada Pollera około 1510 roku. Bardzo prosty komplet do gonitwy na kopie. Proszę zwrócić uwagę, dlaczego hełm żabi pysk, ponieważ faktycznie przypominał odrobinę żabę głowy. Spłaszczony, z maleńką wizurą, po to, żeby drzazgi z kopii nie wleciały do hełmu, o kształcie, który miał za zadanie ześlizgnąć ostrze, nawet turniejowe, tak zwany grot koronowy kopii z hełmu, żeby nie było przeciążeń. Hełm jest przyśrubowany śrubami do napierśnika po to, żeby trafianie w hełm nie spowodowało zerwania kręgów szyjnych. No, typowo strój sportowy, który nadaje się tylko i wyłącznie do rywalizacji sportowej, nie do walki naprawdę, nie do walki w polu. Tak jak Państwu powiedziałem, płatnerze ze wszystkich ośrodków używali swoich znaków. Tak jak Augsburg używał jako puncy miejskiej szyszki chmielowej, tak Landshut jako kolejny ośrodek używał puncy w kształcie hełmu typu kapalin. Proszę zwrócić uwagę, przez lata od początków XVI wieku po połowę stulecia ta punca się nieco zmieniała, ale wszystkie elementy uzbrojenia puncowane tą puncą były związane z ośrodkiem płatnerskim w Landshucie. Chciałbym teraz Państwu przytoczyć kilkunastu mistrzów, którzy wykonywali na terenach Niemiec, na terenach dzisiejszej Austrii zbroje na potrzeby dworu cesarskiego. Oczywiście w Augsburgu Lorenz Helmschmidt, jego syn Kolman oraz Desiderius, który współpracował ze swoim szwagrem Jorgiem Zorgiem przy zdobieniu zbroi. Płatnerski lud Helmschmidów, a inaczej Kolmanów, prawie przez 100 lat zajmował się wytwarzaniem zbroi z najwyższej jakości i konkurował oczywiście z innymi niemieckimi płatnerzami. W Augsburgu mamy kolejnych mistrzów. Matthaus Frauenpreis starszy, Matthaus Frauenpreis młodszy, Anton Pfeffenhauser. W Landshucie znajdowało się kolejne centrum płatnerskie, gdzie swoje warsztaty posiadali Wolfgang, Franz Gröschedel, Sigismundus Wolf, w Norymberdze Hans Grünewald, Wilhelm von Worms starszy, Wilhelm von Worms młodszy, Valentin Siebenburger, Kunz Lochner, Hans Riegler. W Innsbrucku działali Konrad, Hans i Jörg Zeusenhoferowie, Michael Witz młodszy, w Dreźnie Hans Rosenberger oraz oczywiście inni płatnerze, chociażby w Wirtemberdze Sigmund Rockenberger, który do połowy XVI wieku wytwarzał również na potrzeby Habsburgów. I obok oczywiście niemieckich płatnerzy, tak jak Państwu powiedziałem, północne Włochy. Sam Maksymilian w 1504 roku, kiedy zobaczył organizację włoskich warsztatów płatnerskich, postanowił niemieckie warsztaty zorganizować właśnie na modłę włoską. I proszę Państwa, przechodzimy z Niemiec, przejeżdżamy w dół terytorium Austrii przez przełęcz Brenner do słonecznej Italii i Doliną Górnej Adygi jedziemy w stronę Mediolanu. Tam od XV wieku jedna z najsłynniejszych rodzin płatnerskich średniowiecznej Europy, rodzina Mizalia, wykonywała jedne z najlepszych zbroi. Proszę zwrócić uwagę na hełm typu Armet, który faktycznie pojawił się jako pierwszy w tym modelu, czyli przyłbica typu nowszego na terenach Italii. Był wynalazkiem włoskim, bardzo anatomiczny. O ile Niemcy zaczęli się posługiwać tym hełmem na początku wieku XVI, o tyle Włosi w zbrojach włoskich, właśnie mediolańskich, bardzo chętnie używali tego hełmu już w wieku XV. Proszę zwrócić uwagę także na punce rodziny Mizalia. Mamy tutaj M zasłonięte rozdwojonym krzyżem i takie też znaki znajdują się na jednym z naszych eksponatów na wystawie z Norymbergi do Mediolanu szlakiem najlepszego uzbrojenia Europy nowożytnej. Mamy hełm w postaci Salada, hełm, który mógł należeć ze względu na jakość swojego wykonania i autora do bogatego rycerza, mógł też należeć do bogatego żołnierza zaciężnego, który służył i pieszo, i konno, ze względu na to, że można było do hełmu przymocować zasłonę. Hełmy typu Salada we Włoszech, bardzo często nazywane celatami, miały nieco krótsze nakarczki niż hełmy niemieckie, wykonane bardzo starannie, bardzo też anatomicznie do głowy. Można powiedzieć, że Włosi, którzy dyktowali i do tej pory bardzo często są
dyktatorami mody, jeżeli chodzi o szaty, dyktowali też warunki, jeżeli chodzi o modę w uzbrojeniu, ponieważ faktycznie na ziemiach włoskich bardzo często te wynalazki i na ziemiach niemieckich również znajdowano jako pierwsze, potem one szybciutko przechodziły na dalsze tereny europejskie, ponieważ wszyscy władcy chcieli mieć swoje własne centra produkujące uzbrojenie na ich potrzeby. I tak cesarz Maksymilian oczywiście w Innsbrucku, w Greenwich założył Henryk VIII centrum produkujące, tam produkowali na jego potrzeby, wytwarzali płatnerze z Niemiec, z terenów Niderlandów, z Włoch, no ale płatnerze, którzy nie byli tak dobrzy, aby produkować na potrzeby dworu cesarskiego, czy chociażby na potrzeby książąt sforców w Mediolanie. Salada ta jest niesamowicie ważnym eksponatem, ponieważ znajduje się w zbiorach polskich. Jest ona na co dzień, znajduje się w zbiorach Biblioteki Kurnickiej Pan. Na 3 miesiące znajduje się aktualnie w Zamku Królewskim na wystawie z Norymbergi do Mediolanu szlakiem najlepszego uzbrojenia nowożytnej Europy i posiada ona bicia punc, które wyraźnie świadczą o pochodzeniu tego hełmu z warsztatów Mizalia. Mamy 2 punce w postaci rozdwojonego krzyża z literą M. Jest to rzadkość w polskich zbiorach, aby posiadać tego typu eksponat. Jeżeli chodzi o Włochów, oczywiście tutaj należy powiedzieć o rodzinie Negrolich, która zastąpiła w końcu XV i na początku XVI wieku rodzinę Mizalia. Można powiedzieć, że o ile Mizalia wiodła prym prawie że do końca XV stulecia, to rodzina Negrolich w XVI stuleciu już przejęła tą palmę pierwszeństwa. I proszę zwrócić uwagę na hełm typu szturmak, nazywany na zachodzie Europy burgonetem, wykonany przez Filipa Negroliego w roku 1543 w Mediolanie. Arcydzieło, no po prostu rzeźba, snycerka, również nabijanie złotem, hełm wykonany w sposób mistrzowski, przedstawiający głowę meduzy, przedstawiający maszkarony, można powiedzieć hełm, którego zdobienia nawiązują do kultury antycznej, ponieważ we Włoszech, ale także w Niemczech bardzo chętnie wykonywano zbroje kostiumowe alla romana, czyli w stylu włoskim, których elementy dekoracyjne nawiązywały do greckiej i rzymskiej mitologii. Kolejna ze zbroi, również wykonana w słonecznej Italii, zbroja Carlo Gonzagi, wykonana przez Carmelo Modrone w Mantui, który około 1540 roku wykonał ten komplet, również komplet luksusowy. Zbroja o charakterze polowym, z napierśnikiem typu anima, szmelcowana i złocona. Więc tutaj, o czym Państwu mówiłem, ten szmelc w połączeniu ze złotem, ta czarna barwa zbroi, nie biała, nie srebrna właśnie, nie klasyczna, powodowała, że zbroje wyglądały niesamowicie elegancko i szkoła włoska bardzo chętnie te zbroje polowe, szczególnie dla możnych posiadaczy, dla bogatych ludzi, chciała właśnie zdobić w ten sposób. Te elementy zdobienia złotem na czerni bardzo chętnie zaczerpnęli też Niemcy. Ale Włosi czerpali też z kultury niemieckiej, ponieważ część zbroi po włosku, które były wykonywane w warsztatach włoskich, nazywano alla tedesca, czyli na wzór niemiecki. Więc można powiedzieć, że szkoły włoskie i szkoły niemieckie przenikały się nawzajem, czerpały ze swoich sposobów zdobienia, ale także ze sposobów konstrukcyjnych zbroi. Kolejny eksponat z naszej wystawy z Norymbergi do Mediolanu szlakiem najlepszego uzbrojenia nowożytnej Europy to zbroja polowa, prosta, szmelcowana na czarno, ale zbroja, która kiedyś stała w zbrojowni w Nieświeżu. Jest to zbroja wykonana około 1545 roku we Włoszech dla Mikołaja Radziwiłła Rudego. Również została ona przekazana, tak jak zbroja Mikołaja Czarnego, przez sierotkę Radziwiłła do Panteonu Chwały, do pałacu w Ambra i tam te zbroje zdobiły komnaty, ponieważ inicjatywą Pałacu Ambra i Panteonu Chwały było zgromadzenie jak największej ilości zbroi słynnych dowódców i słynnych ludzi XVI-wiecznej Europy. I
na koniec, jeżeli chodzi o zbroje płytowe, chciałem Państwu przedstawić no właśnie zbroję turniejową cesarza Ferdynanda I Habsburga, która znajduje się na slajdzie tytułowym. Jest to garnitur zbroi, który wyposażony w części do różnego rodzaju turnieju można było składać troszkę jak klocki Lego, troszkę dodawać, troszkę ujmować, ale mamy pełen komplet jednorodny. Zbroję dla konia, czyli ladrowanie i zbroję dla człowieka, która posiada części wymienne. Zbroja również zdobi zbiory Kunsthistorisches Museum. Jest jedną z najpiękniejszych zbroi turniejowych tego okresu. Dlatego też zachęcam Państwa, żeby Kunsthistorisches Museum odwiedzić, bo niestety żadna polska zbrojownia ani na Wawelu, ani w Malborku, ani w Zamku Królewskim w Warszawie nie ma takiej ilości uzbrojenia ochronnego wykonanego przez najlepsze płatnerskie zakłady, jak właśnie Kunsthistorisches Museum. Ale obok zbroi płytowej musimy wspomnieć o uzbrojeniu kolczym, które było konieczne w XVI wieku dla rycerstwa, ale także używane przez wojska zaciężne, przez piechotę, przez, nazwijmy to, oddziały nierycerskie. Uzbrojenie kolcze cały czas stanowi uzupełnienie uzbrojenia płytowego. Kolczugę coraz rzadziej, ale jednak rycerz zakłada pod zbroję płytową. Rzemieślnikiem, który wykonywał kolczugi, rzemieślnikiem był pancernik. Taka dziwna nazwa, ponieważ po niemiecku kolczugę nazywano Panzer, stąd polski pancerz i pancernik, czyli Panzermacher niemiecki, to rzemieślnik wykonujący właśnie kolczugi. W XIV i w XV wieku te kolczugi były nieodzowne. W XVI coraz bardziej się z nich wycofujemy, coraz mniej potrzeba tej kolczugi ze względu na rozwój uzbrojenia płytowego oraz rozwój broni palnej, która redukuje zarówno uzbrojenie płytowe, jak i kolcze na polu bitwy, ponieważ bez większego problemu jest w stanie takie uzbrojenie uszkodzić. Kula wystrzeliwana z arkebuza czy z muszkietu kalibru 21-25 mm radzi sobie z takim uzbrojeniem dość gładko. Na slajdzie macie Państwo tutaj właśnie warsztaty pancerników. Obaj panowie zajmują się pleceniem kolczugi, były one plecione. Jak wyglądał proces produkcyjny? Na początku trzeba było z żelaza odkuć drut, wyciągnąć go na specjalnej maszynie, następnie zwinąć na specjalnym kołku, który miał konkretną średnicę, pociąć na kawałki, na kółka, następnie te kółka pozaginać w odpowiednim splocie, z reguły był to splot 1/4 i następnie te kółka ponitować, co było najbardziej uciążliwym elementem, ponieważ wyobraźcie sobie Państwo 20 000 kółeczek nitowanych jedno po drugim po to, aby stworzyć dość mocną plecionkę, której nie rozerwie przypadkowe uderzenie ostrza czy przypadkowe uderzenie grotu strzały. Kolczugi, szczególnie na wschodzie i w Królestwie Jagiellonów, ale zarówno w państwie moskiewskim, w Mołdawii czy wśród Tatarów przetrwają dość długo, bo wręcz po wiek XVIII jest to uzbrojenie, które w naszym kręgu kulturowym będzie nieodzowne. Zarówno husaria będzie nosić te kolczugi pod napierśnikami, również jazda pancerna będzie wyposażona w same kolczugi, także mimo iż uzbrojenie to zostaje wycofywane z zachodnioeuropejskich armii, na wschodzie przetrwa bardzo długo i będzie uzbrojeniem bardzo skutecznym ze względu na przeciwnika, z którym przyszło się zmagać armii Jagiellonów, a byli to Mołdawianie, byli to Tatarzy, byli to Moskwicini i pod Orszą mamy jak najbardziej uzbrojonych w kolczugę Moskwicinów, ale także pod zbrojami płytowymi polskie rycerstwo zaciężne takie kolczugi nosiło, również nosiła je piechota. W bitwie pod Obertynem w 1531 roku również lżejsze oddziały były wyposażone w uzbrojenie kolcze, a i rycerze także jeszcze pod zbrojami nosili fragmenty uzbrojenia kolczego. Nie zawsze były to pełne kolczugi, bardzo często pancernicy wykonywali elementy, chociażby takie jak ten, peleryna biskupia, która chroniła barki, gardło, stanowiła zastępstwo obojczyka. Była znacznie bardziej wygodna dla żołnierza pieszego, zapewniała mu większą swobodę ruchów, a także możliwość wygodniejszego obsługiwania broni palnej czy kuszy, gdzie trzeba było się sporo namęczyć, żeby tą broń przeładować, oddać z niej celny strzał, a następnie załadować od nowa. Kolczugi również były oznaczane. Najlepsze z nich, chociażby takie jak ta z Norymbergi, posiadały specjalne emblematy z puncą miejską.
Ta punca przedstawia herb Mały Norymbergi i wszystkie przedmioty związane z uzbrojeniem, czy zbroje, czy broń, opuszczające warsztaty płatnerskie, mieczownicze, pancernicze, posiadały właśnie taką puncę miejską Norymbergi oraz z reguły puncę swojego producenta. Jeżeli chodzi o uzbrojenie ochronne metalowe, to w zasadzie koniec, ale jeszcze mamy jednego rzemieślnika, który produkował bardzo ważny element uzbrojenia. W XVI wieku mamy i metalowe, i drewniane. Chodzi o tarcze. Tarcze w XVI wieku i pod koniec XV, szczególnie w koronie, bardzo chętnie używane to pawęże. Używane przez piechotę, tarcze dość wysokie, zasłaniające sylwetkę strzelca, służące na wyposażeniu kuszników, a także na wyposażeniu strzelców posługujących się ówczesną bronią palną w postaci różnic czy arkebuzów. Tego typu przedmioty, właśnie pawęże, były wykonywane z drewna, następnie klejone materiałem, obciągane skórą i malowane odpowiednią malaturą, żeby po prostu wyglądały pięknie. Niejednokrotnie przedstawiały one herby miejskie, niejednokrotnie herby chorągwi, w której służył dany żołnierz, a niejednokrotnie po prostu herby królewskie bądź przedstawienia związane ze świętym Jerzym czy świętym Michałem, patronem rycerstwa. Bardzo często wykonywane były przez cech malarzy, ponieważ malarze malujący na deskach drewnianych umieli połączyć je ze sobą, a następnie pokryć malaturą. Nawet w Krakowie cech malarski jako swoisty podatek dostarczał do arsenału miejskiego zamiast pieniędzy, dostarczał właśnie tarczy w postaci pawęży. O ile pawęż duża służyła do walki pieszemu, tak jeszcze w latach 30. wieku XVI pawena parwa, czyli pawężka nieduża, pawężka mała, służyła cały czas rycerzowi jako osłona podczas walki. I oto, proszę Państwa, pawęż z Metropolitan Muzeum z drugiej połowy XV wieku. Tak jak Państwu mówiłem, w taktyce wojsk koronnych, wojsk zaciężnych służyła ona do lat 30. wieku XVI. Jeszcze w bitwie pod Obertynem, w popisach rot zaciężnych mamy pawężników, którzy chronią pierwszą linię wojska pawężami, chronią się za nią jeszcze strzelcy, natomiast ciężka jazda kopijnicza już częściowo odrzuca te pawęże, częściowo używa jeszcze pawężek małych. Tak jak Państwu mówiłem, niestety baza zbrojeniowa, produkcji zbrojeniowej w koronie była bardzo skromna. Kilku płatnerzy, kilku pancerników, kilku malarzy, którzy tutaj nie byli jakąś dużą siłą produkcyjną. Jeżeli chodzi o malarzy, to w Krakowie prawo miejskie w latach 1500-2513 przyjęło tylko kilku malarzy. W Poznaniu malarze od 1489 roku pozostawali w łączności cechowej z hafciarzami i aptekarzami. Przyjmując obywatelstwo miasta Krakowa jako wpisowe, zamiast taksy pieniężnej dawali do arsenału miejskiego tarcze. To samo tyczyło się snycerzy i chociażby tutaj Piotr Snycerz z Biecza dał w 1507 roku pawęż z malowidłem przedstawiającym świętego Jerzego. W stołecznym Krakowie malarze wraz ze snycerzami, szklarzami, pozłotnikami, tokarzami, stolarzami tworzyli jeden cech, a więc znowu nie było ich na tyle dużo, aby móc tworzyć tylko i wyłącznie pawęże jako podstawowy element uzbrojenia dla piechoty miejskiej czy wojska zaciężnego. Oprócz tarcz wykonywanych przez malarzy mamy w dokumentach z 1513 roku 18 tarcz, które zamówiono u rzemieślnika i w 1518 roku tarcze i włócznie były oddawane do pomalowania, czyli znowu mamy rozdział rzemieślników. Część wykonało tarcze, część zajmowało się tylko i wyłącznie dekoracją. Dość mocnym ośrodkiem malarskim był Lwów, gdzie należeli malarze do jednego cechu z konwisarzami i złotnikami i na podstawie badań można było stwierdzić, że faktycznie zarówno Lwów, jak i Kraków posiadało odpowiednią ilość
malarzy, którzy mogli wykonywać tarcze na potrzeby arsenału miejskiego. Jeżeli chodzi o płatnerzy, w Krakowie w XVI stuleciu mamy ich bardzo niewielu. Poczet płatnerzy krakowskich otwiera Zygmunt Zbudziejowicz w pierwszej połowie XVI stulecia, który w 1500 roku przyjmuje prawo miejskie. Sigismundus Plattner von Benschen. Tak został on uwieczniony w dokumencie. Jako taksę do kasy miejskiej przekazał pół kopy groszy. Z tego samego roku pochodzą zapiski o kolejnym płatnerzu, Marcinie, będącym nadwornym płatnerzem Aleksandra Jagiellończyka. W 1502 roku w wykazie podatkowym figuruje kolejny płatnerz imieniem Matias Czarna Góra, który zamieszkuje w domu pod Lwem przy ulicy Grodzkiej. W 1504 roku pojawiały się informacje źródłowe na temat Marcina Płatnerza i Marcinów Płatnerzy mamy dwóch w dokumentach, którzy obaj funkcjonują w pierwszej połowie XVI wieku. Pierwszym z nich jest Marcin Siebenburger, złotnik i płatnerz, który zdobił złotem hełm królewski. No i oczywiście nasuwa się tutaj pytanie, czy Siebenburger był tylko i wyłącznie płatnerzem, czy także umiał dokonywać zabiegów zdobniczych, a może był tylko i wyłącznie zdobnikiem, który zbroję wykańczał. Źródła podpowiadają tutaj, że prawdopodobnie wykonywał i prace płatnerskie i zdobnicze, czyli w jednym ręku posiadał fach taki, który pozwolił mu wypuścić zbroję od początku do końca ze swojego warsztatu, czyli wykuć, wypolerować i ozdobić. W 1504 roku w metryce koronnej odnotowano kolejnego Marcina z Norymbergi, który również działa na dworze królewskim Aleksandra. W 1519 mamy Marcina Siedmiogrodzkiego, który również jest identyfikowany z płatnerzami, ma swój zakład szlifierski nad rzeką Rudawą, więc i szlifuje zbroję, ale występuje także w źródłach jako płatnerz. Tak naprawdę w roku 1536 Rada Miejska Krakowa zdecydowała o wydzierżawieniu Jakubowi Płatnerzowi szlifierni przy bramie Świętej Anny. Więc i szlifierze, i płatnerze, i zdobnicy, a także malarze i pancernicy, którzy mieli swoje warsztaty w XVI-wiecznym Krakowie, stanowili garstkę rzemieślników w porównaniu z centrami niemieckimi i centrami włoskimi. Zapraszam Państwa serdecznie na wystawę z Norymbergi do Mediolanu szlakiem najlepszego uzbrojenia nowożytnej Europy, na którym można zobaczyć arcydzieła płatnerskie w postaci zbroi pizańskiej i dzieła płatnerskie w postaci mniej zdobnych zbroi, chociażby zbroi radziwiłłowskich, zbroi turniejowych czy zbroi pikinierskich oraz elementów uzbrojenia płytowego w postaci tarcz renesansowych, tarcz typu Rotella. Zapraszam Państwa serdecznie na wystawę i dziękuję Państwu za uwagę.